Cześć wszystkim moi drodzy, dzisiaj będzie naprawdę bardzo ciekawie. Zaczynamy w studio, ale dzisiaj tutaj absolutnie nie skończymy. Dlaczego? Dzisiaj będziemy troszeczkę takimi detektywami. Kogo będziemy śledzili? No, to opakowanie kartonowe, które tutaj stoi obok mnie, Tetra Pak. Dlaczego? No jak dlaczego? Bo bardzo ważną rzeczą jest to, aby chronić naszą planetę. W jaki sposób? Na przykład za pomocą recyklingu, ale dobrze, o tym porozmawiamy sobie później. Niemniej jednak zobaczymy, jaką drogę przejdzie to opakowanie, żeby ponownie do nas trafiło. Wygląda tak, później będzie wyglądało zupełnie inaczej, a na samym końcu w tej specjalnej formie. W jakiej, to dzisiaj musicie koniecznie do samego końca i wtedy wszystko się okaże. Ciekawi? Zaczynamy! To opakowanie jest naprawdę bardzo innowacyjne. Dlaczego? No to sytuacja z naszego codziennego życia. Kupujemy sok, nektar i chce nam się pić, co robimy? Cyk, 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 otwieramy, już nie możemy, jesteśmy tak spragnieni. O! A dlaczego ta nakrętka została na opakowaniu? No właśnie, i to jest ten sposób, o którym chciałem wam powiedzieć, bo normalnie ktoś, kto by wpadł na jakiś dziwny pomysł, wyrzuciłby nakrętkę, która rozkłada się kilkaset lat, bo jest z plastiku, albo na przykład by nam wypadło, śpieszymy się, nie jesteśmy w stanie podnieść, chociaż powinniśmy. No właśnie, a tutaj tej sytuacji nie ma. Dodatkowo wiemy, kiedy zamknąć. Często jest tak, że te nakrętki trafiają jeszcze nie do opakowania z plastiku. No właśnie, dlatego zobaczcie, tutaj mamy taką sytuację, że wszystko zostaje w jednym i to jest absolutnie doskonałe. Firma Tetra Pak bardzo mocno zwraca właśnie uwagę na ochronę środowiska. Dyrektywa SUP, Single Use Plastics, mówi o tym, żeby ograniczać negatywny wpływ i wdraża mechanizmy, które właśnie o tym mówią, żeby wykorzystywać ponownie dane surowce. Znany amerykański aktor z Hollywood, role fenomenalne, również o tym mówi. Zobaczcie, podejmują się tego tematu ludzie, którzy naprawdę mają pojęcie i chcą, żeby ta nasza planeta nie wyglądała za kilkaset lat, wiemy jak, tylko żeby wyglądała dobrze, a my musimy w sposób odpowiedzialny to robić. Jeżeli możemy jedno drzewo wykorzystać do 1000 opakowań i znowu później wykorzystać, to po prostu to zróbmy. Wybierajmy mądrze, wybierajmy opakowania, które są z odpowiedzialnych źródeł, tak jak tutaj właśnie jest napisane. Z małych rzeczy powstają duże rzeczy i my możemy być czynnym uczestnikiem tego procesu. Dodatkowo mówiłem wam, że dzisiaj będziemy detektywem. Jakim? Prześledzimy całą drogę tego opakowania. Wygląda tak? Będzie wyglądało zupełnie inaczej na samym końcu, ale równie potrzebne to jest. No to co? Zobaczmy, jak to będzie. Co jest do czego? Czarny, odpady zmieszane. Niebieski, papier, żółty, tworzywa sztuczne i metale, czyli to wkładamy do żółtego, rzecz jasna. Co ciekawe, zobaczcie, co tutaj mamy napisane na worku. Dopiero teraz to zauważyłem, ale dlatego chcę wam pokazać. Kartony po napojach, mleko, tak zwane Tetra Paki. Chroni to, co dobre. Tetra Pak. Proszę bardzo, widzicie? I właśnie o to chodzi. I teraz tak, żeby jeszcze była jedna bardzo ważna kwestia. Może wypadam dzisiaj na jakiegoś profesora. Nie czuję się nim, ale chcę dbać o środowisko. Oczywiście pamiętajcie o tym, żeby zgnieść takie opakowanie. Po pierwsze, zaoszczędzicie swoje miejsce w koszu. Będziecie mogli wrzucić takich 4, a nie 2. Więc to jest też plus. Jeden wrzucamy tutaj, jeden jedzie z nami do fabryki i zobaczycie, co się z nim wydarzy. Żółty, pamiętajcie. 54 minuty. Ojoj, to jeszcze długo. Nie da się trochę więcej wycisnąć? No nie będę pędził. Ekologia. To jest chyba, tak, ekologia. No segregowane, no. Tu masz, zobacz ile. O, tu proszę bardzo, żółty kolor. Dobrze znany. Dobrze znany. Gdzie my jesteśmy? Babice. Są. Moi drodzy, zawsze bardzo się cieszę, jeżeli nagrywamy takie filmy. Wiecie dlaczego? Bo można się czegoś nauczyć. I dzisiaj nauczymy się, aby dbać o ekologię, recykling pełną gębą. No ładnie. Wadowice. Tu dzisiaj jesteśmy. No to pierwsze, moi drodzy, miejsce przed nami. Jak sami widzicie, zobaczcie, gdzie jesteśmy.
No, nie trzeba być Einsteinem na składowisku surowca, ale to bardzo ważne, bo jeżeli już jesteśmy w takim miejscu, to musimy posługiwać się nomenklaturą odpowiednią do danego miejsca, czyli jak wcześniej mówiłem karton jeszcze w samochodzie, tak teraz będziemy się posługiwali stwierdzeniem surowiec. I zobaczcie, ile tego surowca, którego wyrzuciliśmy na śmieci, tutaj jest. W takich wielkich belach przychodzi tutaj. Jedna z takich bel, pokażę Wam dokładnie, o co mi chodzi, bo to jest bardzo istotne. Bela to jest to tutaj, jedno z nich. 500-600 kg waży taka jedna, natomiast w ujęciu dziennym tego surowca tutaj do tej fabryki w Wadowicach przychodzi, uważajcie, od 50 do 100 ton. Jest to bardzo, bardzo dużo, ale co najważniejsze, nie przychodzi na darmo, bo z tego wszystkiego teoretycznie ze śmieci utworzy się nowy produkt i to jest absolutnie wspaniałe. Ja swój mam. Jest Tetra Pak. Rzeczywiście. Porządni ludzie. Jednak ten recykling jest praktykowany. I bardzo to cieszy, że właśnie ponownie produkt trafia do nas. Dosłownie do nas. I to jest najistotniejsze, moi drodzy, bo zauważcie, jakbyśmy tego po prostu sobie nic z tym nie zrobili, albo ktoś by nie wpadł na tak genialny proces ponownego użycia, to nic by z tego nie było. A tak mamy ekologię, nowe produkty. Po prostu wszystko zostaje u nas. No to odlatuj. O! Nie chcę! Patrzcie, kurna! Nie chcę! To teraz muszę zwrócić tak. Możemy? No i poszedł! I teraz wędrujemy ku górze, by mógł Wam pokazać, co dalej się z tym dzieje. I moi drodzy, jeszcze jedna bardzo ważna kwestia. Dzień dobry. Jest z nami pan Łukasz Chorajski, technolog, czyli osoba odpowiedzialna za... Osoba odpowiedzialna za technologię, czyli sposób, w jaki to wszystko przerabiamy, tak? Czyli powiedzmy, w jakim miejscu, które urządzenie trzeba wstawić, żeby osiągnąć dany żądany efekt. Dobrze, a ja teraz tak z perspektywy konsumenta. Recykling jest ważny czy bardzo ważny? Wydaje mi się, że jest bardzo ważny i coraz bardziej zyskuje na znaczeniu. I dlatego bardzo ważne jest to, żebyśmy edukowali i mówili o tym, że to, co tutaj się dzieje, jest bardzo proekologiczne, prośrodowiskowe. Zgadza się. No pięknie. To co, i kolejny etap? Pokaże Pan? Proszę bardzo, proszę. Bardzo, no to chodźmy. Chodźcie, 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 tutaj jest bardzo głośno, ale mam nadzieję, że będziemy się słyszeć. Wszystkie te wielkie bele, które Wam pokazywałem, trafiają tutaj bezpośrednio. Zobaczcie, w środku jest woda i właśnie za pomocą tej wody, a także tego wirnika, wszystkie te frakcje zostaną od siebie oddzielone, czyli papier, polialu. Woda jest dolewana, byśmy mogli to po prostu od siebie oddzielić. No dobrze, to teraz, moi drodzy, kolejny etap, bardzo, bardzo istotny. To jest urządzenie, które ma nam posegregować frakcje. To znaczy, cała ta nasza masa wędruje tutaj, w tym wielkim urządzeniu o charakterystycznym kształcie. Jest w środku takie sito, które, Jezu, jak tu jest głośno, które ma nam odseparować masę papierniczą od śmieci, od innego surowca. To Wam przed chwilą, moi drodzy, mówiłem, a teraz jesteśmy tutaj, czyli w kolejnym etapie. Kolejny etap to po prostu kolejne oddzielanie. Tutaj co widzicie, to jest frakcja polialu, czyli rzeczy, które są absolutnie niepotrzebne do procesu tworzenia papieru. Dlatego one idą osobną ścieżką, nazwijmy ją boczną, i później tutaj co jeszcze raz jest to oddzielane i wędruje do góry, i w tym momencie za chwilę dosłownie nastąpi odsączenie wody, żeby zmniejszyć też masę i po prostu, żeby to było w zgrabnej formie. O, widzicie? To wszystko bezpośrednio tutaj. Tutaj jest prasa hydrauliczna. Tsz, tsz, i mamy gotową rzecz. O! Bardzo, bardzo mi się podoba. W ogóle lubię, kiedy coś jest ponownie wykorzystywane jeszcze w tak dobrym celu, jak tutaj. A Tobie jak się podoba? Mi się też podoba. A Panu jak się podoba? Fantastycznie. Widzicie? Lepiej by się mogło.
dobrze jest mieć poczucie, że robi coś pożytecznego i dobrego. I teraz, moi drodzy, jesteśmy na etapie produkcji papieru. Czyli wszystko to jest produkcja papieru, ale to jest ta określona ścieżka, o której przed chwilą Wam mówiłem. Tutaj następuje proces formowania, czyli tamta gęsta pulpa, którą przed chwilą widzieliście, ona przychodzi tutaj. I tu następuje proces odsączania wody. Jak sami widzicie, spływa dołem, czyli tutaj mamy formowanie. Wyobraźmy sobie, że zrobimy to na przykładzie koszulki. Chcemy ją później po formowaniu wyprasować. I właśnie tutaj za pomocą tych wszystkich pras hydraulicznych ta masa jest jeszcze bardziej przygniatana, aby woda mogła po prostu uciec, gdyby jej nie było. Idziemy jeszcze dalej, zobaczcie, i dokładnie w tym momencie tutaj mamy już w zasadzie w miarę gotową rzecz. Jak sami widzicie, jest to dosyć już gotowe, ale jak jeszcze dalej pójdziemy, to tutaj ja już odczuwam, że temperatura rośnie, ponieważ bardzo wolny proces to jest. Gdyby on był szybki, nie byłby efektywny, a jeżeli jest wolny, to wtedy mamy doskonały produkt. I 120 stopni za pomocą tych oto tutaj pras, one formują nam już gotowy papier, gotową makulaturę. O, i zobaczcie, ile tego jest, bo to jest, wy widzicie na razie dwie i myślicie, ale duża maszyna. Co więcej, ta maszyna powstała blisko 100 lat temu. A zobaczcie, ile tego musi być. O, a zobaczcie, jak tutaj to fenomenalnie wygląda. Patrzcie. Widzicie, o co wam mówiłem? 120 stopni i tam to wszystko, czyli te nasze kartony, które wyrzucamy po tym całym procesie. I one, zobaczcie, przechodzą właśnie w coś takiego, ale to jest jedno, drugie, trzecie, czwarte, piąte, szóste i jeszcze na górze. Także jest tego naprawdę bardzo, bardzo dużo. Z pewnością interesuje Was, co się dzieje później. No oczywiście, że to też zobaczycie. To jest etap już w zasadzie końcowy. Jak sami widzicie, jest tego bardzo dużo. Mamy i w takim kolorze, mamy i w troszkę innym, tak powiemy, szary i bardziej niebieski, a to wszystko jest uwarunkowane tym, jakie są wymagania rynku. Idziemy dalej i w tym miejscu już w zasadzie one są, powiem po swojemu, porcjowane na takie mniejsze, bo po prostu takie jest zapotrzebowanie. Jak sami widzicie, o na przykład na tamtej ostatniej, o albo i na tej, bo właśnie ruszyła, tutaj jest sortowana, cyk, 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 zobaczcie jaka to jest w ogóle też prędkość. Jak my w domu czasami zatniemy się kartką papieru, to tutaj trzeba bardzo cholernie na to uważać. I tutaj pani właśnie pracuje. To jest element końcowy. Pamiętacie, jak tam to wyglądało? Wrzucaliśmy nasze opakowanie i pewnie gdzieś tutaj to jest 0,0001%, ale jest. I to się bardzo, bardzo liczy. Ponowne wykorzystanie, ekologia, recykling. Idzie dalej. Gdzie? Na przykład jako zabezpieczenie w malarstwie. A my odkładamy i idziemy na podsumowanie. Tutaj, moi drodzy, zaczynaliśmy, czyli patrząc na to wszystko, kto by się spodziewał, że to, co trzymam w dłoniach, to jest efekt końcowy. Zobaczcie, początek i koniec. No właśnie, i na tym to wszystko polega, że możemy z rzeczy, które w cudzysłowie wydają się śmieciami, stworzyć bardzo użyteczny produkt. I mam nadzieję, że ten film pokazał Wam, jak ważna jest segregacja, recykling, że to wszystko gdzieś trafia, a trafia właśnie do takich zakładów, gdzie dzisiaj mieliśmy przyjemność być. Bardzo, moi drodzy, Wam serdecznie dziękuję. Jeżeli możecie, wybierajmy produkty utworzone z surowców wtórnych, bo przy tym przyczyniamy się, że nasza planeta po prostu będzie zasypiała z uśmiechem, a nie ze spuszczoną miną. Dziękuję bardzo serdecznie, widzimy się w kolejnym materiale. Wszystkiego dobrego, moi drodzy. Do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć! I moi drodzy, Superman mówi do Was jedną rzecz. Wszystkie linki, jeżeli chcielibyście pogłębić Waszą wiedzę na temat recyklingu, zrównoważonego rozwoju, zobaczcie sobie poniżej, a później szybko na górę, aby zasubskrybować kanał. Pierwszy i drugi film w poleceniach w wolnym czasie. A co? Wszystkiego dobrego, do następnego.